Dzisiaj kilka słów o pompie Isopress 1K. Jest to pompa o napędzie pneumatycznym służąca do iniekcji wysokociśnieniowych z użyciem żywic poliuretanowych, żywic epoksydowych. Możemy przy użyciu tej pompy uszczelniać spękania, rysy, wypełniać dylatacje, uszczelniać wszelkiego rodzaju konstrukcje przy użyciu syntetycznych żywic. Pompa napędzana jest sprężonym powietrzem, więc do samej pompy nie podłączamy napięcia, podłączamy tylko wąż ciśnieniowy z kompresora. Wymagania, jeśli chodzi o ten kompresor, to jest ciśnienie do 8 barów, wydatek powietrza 200 litrów na minutę. Jeśli podłączymy powietrze, jest to wystarczające do zasilania tej pompy. W stosunku do innych pomp o innych konstrukcjach, pompa tłokowa ma kilka zalet. Po pierwsze, niewielka, kompaktowa konstrukcja niewiele waży. Ta pompa waży 10 kg, łatwo ją transportować i na większe odległości, i na wysokości, na przykład na rusztowanie. Pompa nie podgrzewa materiału iniekcyjnego, to znaczy po wymieszaniu dwóch składników, kiedy startuje reakcja w wyższych temperaturach, czasy reakcji żywic iniekcyjnych są skracane, ponieważ akceleratorem takiej reakcji jest wyższa temperatura. W pompie tłokowej cały mechanizm pompy i wszystkie elementy, z którymi styka się żywica w trakcie jej pracy, nie ulegają podgrzewaniu, nie wzrasta temperatura, w związku z tym możemy oczekiwać, że po wymieszaniu dwa składniki żywicy reagują między sobą w takim czasie, jak deklaruje to producent danego materiału. Pompa daje sygnał operatorowi, który wykonuje iniekcję, w którym momencie osiągnęła zadane ciśnienie. Jeśli chodzi o regulację ciśnienia, do tego służy zawór powietrzny na wejściu sprężonego powietrza. Ciśnienie ustawione na tym zaworze jest mnożone przez 33, czyli ustawiając, załóżmy, 2 bary na wejściu, otrzymujemy 66 barów na wyjściu. Jeżeli wewnątrz konstrukcji, za pakerem, w szczelinie ciśnienie żywicy osiągnie zadaną przez nas wartość, jest to sygnalizowane tym, że tłok zatrzymuje się. Pompa przestaje pracować i daje operatorowi sygnał, że dobiła do zadanego ciśnienia. To tyle, jeśli chodzi o samą ideę pracy i budowę. Przed przystąpieniem do iniekcji należy oczywiście zmontować cały układ, sprawdzić, czy wszystkie połączenia są szczelne, czy na gwintach nie mamy ryzyka wycieku. Zarówno manometr na trójniku, jak i wąż ciśnieniowy, czy zawór przelewowy jest dokręcany kluczem numer 19. Jeśli mamy zmontowaną całą pompę, przed uruchomieniem polecamy przepłukanie całego układu i sprawdzenie poprawności jego działania czyścikiem, który nazywa się Isopress Pump Cleaner. Taki czyścik służy do sprawdzenia pompy przed wykonaniem iniekcji i druga jego funkcja to jest wypłukanie pompy po wykonaniu iniekcji. Przed przystąpieniem do pracy zalewamy do oleja niewielką ilość rozpuszczalnika, pół litra do litra. Otwierając zawór dolotowy powietrza, musimy ustawić, z jakim ciśnieniem ta pompa ma dla nas pracować. Pompa wytworzyła ciśnienie na manometrze wlotowym, dostała 1 bar, na manometrze
roboczym mamy około 33 barów. Próbujmy przepompować, sprawdzić układ podawania, czy on jest drożny. Kiedy zamykamy zawór, pompa się zatrzymuje. To jest taki sam sygnał jak osiągnięcie zadanego ciśnienia wewnątrz konstrukcji. Kiedy pompa przepompowała całą ilość cieczy i zaczęła pracować już na samym powietrzu, słychać było, że przyspieszyła, pracując bezoporowo. Jeśli pompę przed wykonaniem iniekcji mamy przepłukaną, sprawdziliśmy elementy regulacyjne, sprawdziliśmy wskazania manometru, możemy przystąpić do iniekcji. W związku z tym zalewamy lej żywicą i wykonujemy iniekcję, pamiętając o tym, że pompa nam podpowiada, kiedy zaprogramowane ciśnienie zostało osiągnięte wewnątrz konstrukcji. Po wykonaniu całej iniekcji musimy wyczyścić to urządzenie. To znaczy, całą żywicę, która ewentualnie pozostała nam w leju, należy wyrzucić do pojemnika. Pompę należy zalać czyścikiem i przepompować najpierw przez układ podawania, czyli wąż ciśnieniowy, pistolet i zawór. Potem można przepłukać również przy użyciu zaworu obiegu zamkniętego. Taki zawór obiegu zamkniętego otwieramy tutaj u dołu pompy. Jeśli on jest otwarty, to znaczy ciśnienie nie idzie na wąż ciśnieniowy, tylko idzie w obiegu zamkniętym. Pozwala nam to wypłukać wewnętrzne elementy, czyli tłoki, cylindry, uszczelnienia wewnątrz pompy. Jeżeli zakończyliśmy iniekcję, wypłukaliśmy pompę, ta pompa ma dłuższy czas stać nieużywana, warto jest użyć oleju OSO 32, który służy do zalania tej pompy, przepompowania. Można resztki tego oleju oczywiście z leja opróżnić lej, przepompować cały olej. W całym układzie może zostać ten olej. W tym odcinku to tyle. Dziękuję bardzo.